Nie będzie to teleturniej, ale zadam Ci dzisiaj 21 pytań o pompie ciepła Rotenso WindMe. Mam nadzieję, że nie będę potrzebował koła ratunkowego. To może zacznijmy od takich spraw podstawowych, czyli jak bogaty typoszereg ma ta seria pomp. Pompy ciepła serii WindMe to pompy ciepła monoblokowe od 6 aż do 16 kW mocy grzewczej. Pompa ciepła, którą tutaj przedstawiamy, to pompa ciepła 6 kW, natomiast w takiej samej obudowie, w takiej samej wielkości są urządzenia również 8 i 10 kW i są to urządzenia oczywiście jednofazowe. Natomiast urządzenia o większych mocach 12 do 16 kW, urządzenia trzyfazowe, są już to dwuwentylatorowe urządzenia. Jeżeli patrzymy takie pierwsze spojrzenie na tą pompę, myślę, że świetnie się prezentuje, szczególnie przykuwa uwagę ten trapezowy grill. Tak, kolor czarny również mocno przykuwa uwagę. Natomiast jest jeszcze jeden charakterystyczny element również wpływający na design, to przyłącza wody, które są umieszczone z tyłu urządzenia, więc nie są widoczne one bezpośrednio z przodu. Zwykle każdy klient rozpoczyna poszukiwanie pompy ciepła od sprawdzenia jej klasy efektywności energetycznej. Jak to wygląda w przypadku pomp WindMe? W serii WindMe jak najbardziej są bardzo wysokie klasy efektywności energetycznej, a z 3 plusami dla temperatury na zasilaniu 35 stopni i a z 2 plusami dla temperatury zasilania 55 stopni. Ta druga klasa efektywności jest dosyć istotna właśnie pod kątem również dofinansowań, między innymi w programie Czyste Powietrze, do którego pompy ciepła WindMe również są zakwalifikowane jako pompy ciepła właśnie o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. W związku z tym klient starający się o takie dofinansowanie ma możliwość otrzymania podwyższonej lub najwyższej kwoty dofinansowania. A jak wygląda współczynnik COP dla tych pomp? Również jeden z wyższych współczynników, maksymalnie to jest 4,75, więc bardzo wysoki współczynnik COP. Drugim takim ważnym parametrem, który według mnie klient powinien zawsze sprawdzić, to jaką maksymalną temperaturę wody grzewczej jest w stanie wygenerować ta pompa. I tutaj w serii WindMe jest bardzo wysoka ta temperatura wody zasilającej, bo aż 62 stopnie i tutaj zarówno dla celów grzewczych, jak i dla ciepłej wody użytkowej. Te 62 stopnie jest osiągane aż do plus 11 stopni na zewnątrz, natomiast aż do minus 14 stopni na zewnątrz mamy również wysoki parametr wody grzewczej, bo aż 59 stopni. Przy wyborze pompy każdy klient powinien sobie zadać kolejne pytanie, czyli pytanie o gwarancję na to urządzenie. Jak to wygląda w przypadku marki Rotenso? Jeżeli chodzi o długość gwarancji, to wszystkie pompy ciepła marki Rotenso mają bardzo długą gwarancję, bo wynosi ona aż 5 lat. A czy jakieś dodatkowe warunki musi spełnić klient, żeby taką gwarancję otrzymać od producenta? Po pierwsze, wszystkie pompy ciepła marki Rotenso powinien zamontować instalator, który posiada naszą autoryzację marki Rotenso. Listę takich instalatorów posiadających autoryzację można znaleźć na naszej stronie rotenso.com. Następnie po montażu, prawidłowym montażu zgodnie z dokumentacją techniczną, instalator zgłasza tą pompę ciepła do uruchomienia, do pierwszego uruchomienia, które wykonuje tutaj już autoryzowany serwis marki Rotenso. Autoryzowany serwis, przyjeżdżając na uruchomienie, oczywiście tutaj sprawdza poprawność montażu, robi szkolenie dla użytkownika i dokonuje jakby pierwszego sprawdzenia tej pompy ciepła, właśnie pierwszego uruchomienia. Ja tylko może podkreślę, że zarówno to pierwsze uruchomienie, jak i przedłużony okres gwarancji dla klienta jest bezpłatny. Zgadza się, całkowicie bezpłatny, wliczony właśnie w cenę już urządzenia. Pierwszą serię pytań mamy już za sobą, to teraz druga seria pytań, bardziej technicznych, o techniczne parametry tej pompy. Co mógłbyś nam powiedzieć? Po pierwsze, sercem każdej pompy ciepła jest sprężarka, a wiem, że to jest bardzo ważne dla użytkowników końcowych. Sprężarka oczywiście inwerterowa, dwurotacyjna, dzięki której w połączeniu z całym układem chłodniczym generujemy tutaj bardzo wysokie klasy efektywności, no i jesteśmy w stanie także bardzo wysokie temperatury na zasilaniu uzyskać.
A na jakim czynniku pracuje ta pompa? To zwykle pompy monoblok albo działają na czynniku R32, albo na czynniku propanowym. Pompa ciepła serii Windy działa tu czynnik R32, również bardzo ekologiczny czynnik. Dla wydajności 16 kW mocy grzewczej w pompie ciepła mieści się go jedynie 2,6 kg. Czyli nie trzeba go zgłaszać do centralnego rejestru. Dokładnie. Taką pompę ciepła o takiej masie czynnika nie musimy zgłaszać do Centralnego Rejestru Operatorów i tym samym nie musimy wykonywać dodatkowego corocznego przeglądu instalacji chłodniczej. A płyta sterująca, co możemy wysterować? W płycie sterującej ma spore oczywiście możliwości. Między innymi mamy możliwość sterowania i kontrolowania pracą pomp obiegowych w 3 sztukach, można powiedzieć, czyli pompę strefy pierwszej, strefy drugiej, ale także i pompę obiegową zewnętrznego źródła grzania. Dodatkowo mamy możliwość do płyty sterującej podłączenia jeszcze 2 termostatów. Termostatu na 230 V bądź na 12 V, który będzie nam tutaj mógł sterować tą pompą ciepła na zasadzie włączenia bądź wyłączenia, ustawienia trybu pracy czy ustawienia trybu grzania, chłodzenia bądź ciepłej wody użytkowej. Rozmawiając o pompach ciepła, nie sposób nie zapytać o grzałki wspomagające. Czy w Rotenso WindMe są one, a jeśli tak, to jakiej mocy? Oczywiście w serii WindMe mamy już budowane grzałki elektryczne. W urządzeniach jednofazowych, czyli do 10 kW mocy grzewczej, taką grzałkę mamy jednostopniową 3 kW. Natomiast w urządzeniach już trzyfazowych, czyli od 12 do 16 kW mocy grzewczej, tą grzałkę mamy 3-stopniową 9 kW. A czy możesz wyjaśnić, w którym momencie, kiedy one się załączają? Tak jak wspomnieliśmy, te grzałki to są grzałkami wspomagającymi pracę pompy ciepła i one tak naprawdę powinny się załączać poniżej punktu biwalentnego, dla którego została dobrana pompa ciepła. Więcej o punkcie biwalentnym już rozmawialiśmy na naszym kanale Rotenso, także serdecznie zapraszamy użytkowników do oglądnięcia tego filmu. A jak został rozwiązany odpływ skroplin w tej pompie? W pompie ciepła serii WindMe mamy tacę ociekową, oczywiście na potrzeby skroplin pojawiające się podczas defrostu wymiennika. No i na tej tacy ociekowej również mamy wbudowaną już grzałkę elektryczną, która służy po to, żeby nam w trakcie tych mrozów, tych niższych temperatur na zewnątrz, nie zamarzły nam z powrotem te skropliny, zanim po prostu nie zostaną one odprowadzane na zewnątrz urządzenia. A mógłbyś opowiedzieć o pozostałych elementach kluczowych dla działania tej pompy? Jednym z takich ważnych elementów jest już wbudowana pompa obiegowa. Pompa obiegowa o wysokiej klasie efektywności i wysokim parametrze podnoszenia wody, bo aż 9 metrów. Kolejnym elementem jest wymiennik płytowy, wymiennik służący oczywiście do wymiany ciepła pomiędzy układem chłodniczym a układem wodnym. Oprócz samego wymiennika mamy także naczynie zbiorcze, naczynie o pojemności 5 litrów. No i co ważne, również mamy tutaj wbudowany już zawór bezpieczeństwa, zawór 3-barowy, który kontroluje nam tutaj bezpieczeństwo ciśnienia w układzie hydraulicznym. Kolejne pytanie, które się pojawia, może nie bezpośrednio o pompę, ale związane z montażem pompy ciepła, czyli o zastosowanie zbiornika buforowego. Jakie są tutaj wymagania co do zładu wody i tym samym później do zastosowania zbiorników? W serii WindMe minimalny zład wody, czyli na potrzeby defrostu wymiennika, liczy się z bardzo prostego wzoru, czyli na każdy 1 kW, na każdy kilowatt mocy grzewczej pompy ciepła nominalnej potrzebujemy 6 litrów takiego zładu wody. Oczywiście jest to minimalny zład wody, natomiast na optymalne działanie pompy ciepła tu potrzebujemy dokładnie tak jak w innych seriach, czyli 17 litrów na każdy 1 kW mocy grzewczej pompy ciepła. I tu oczywiście odsyłamy do naszego filmu o zbiornikach buforowych do zastosowania z pompami ciepła. Tak jest, serdecznie zapraszamy. Dzisiaj prezentujemy pompę w takich warunkach studyjnych, a czy mógłbyś nam doradzić, jak prawidłowo powinniśmy posadowić taką pompę? Mimo że warunki są studyjne, to tak naprawdę montaż tej pompy ciepła jest prawidłowy. Po pierwsze, pompa ciepła powinna być na wysokości co najmniej 30-40 cm nad podłożem, po to, żeby zalegający śnieg nie dostał nam się do sekcji wentylatora i nie blokował nam tutaj przepływu powietrza. Z blokowaniem przepływu powietrza jest też ważny parametr
odległości od budynku. Minimum 30 cm z tyłu urządzenia, czy z boku, właśnie z Twojej strony urządzenia, musi być zachowane po to, żeby przez wymiennik, który jest właśnie umieszczony w pompie ciepła, był prawidłowy przepływ powietrza. Takim mitem związanym z montażem, z posadowieniem pompy są kierunki świata. Wiele osób uważa, że ta strona południowa to jest najlepsze miejsce na jednostkę zewnętrzną pompy ciepła. Jest wręcz przeciwnie. Tak naprawdę na stronie południowej mamy dosyć spore nasłonecznienie, a czujnik temperatury w jednostce zewnętrznej odczytuje nam tą temperaturę zewnętrzną. Jeżeli będzie on nasłoneczniony, to będzie nam zwyczajnie po prostu przekłamywał i tak naprawdę działanie pompy ciepła nie będzie optymalne. Trzeba jeszcze też pamiętać przy umiejscowieniu pompy ciepła o naporze wiatru. Trzeba tak ustawiać pompę ciepła, aby ten wiatr, który napiera, można powiedzieć, na pompę ciepła, miał odpowiedni kierunek do przepływu powietrza, czyli z tyłu do przodu pompy ciepła. Musimy sobie wyobrazić, jeżeli silny wiatr będzie nam tutaj napierał na wentylator, ten wentylator może nie pokonać tego naporu siły wiatru, i przepływ przez pompę ciepła, przepływ powietrza będzie zakłócony. Czyli mówiąc tak najprościej, szukamy takiego ustronnego miejsca dla pompy. Dokładnie tak. Bieżące użytkowanie pompy to sterowanie tą pompą. Tutaj mamy dostępny sterownik przewodowy i możemy sterować poprzez aplikację Wi-Fi. Zgadza się. Sterownik przewodowy jest zawsze dołączany do pompy ciepła. Nim możemy oczywiście sterować pompą ciepła, ale sterownik ma także budowany moduł Wi-Fi, więc możemy się połączyć również z siecią domową, zainstalować aplikację na urządzeniu mobilnym i również poprzez aplikację sterować tą pompą ciepła. A jakimi parametrami z tego sterownika możemy zarządzać? Sterownik jest dosyć rozbudowany. Możemy tutaj ustawić po pierwsze tryby pracy działania pompy ciepła, czyli grzanie, chłodzenie czy CWU, czy też połączone te parametry, czyli grzanie plus CWU, czy też chłodzenie plus CWU. Oczywiście możemy ustawiać temperatury wody na zasilaniu, ale także sterownik ma wbudowany czujnik temperatury. W związku z tym możemy ten sterownik umieścić na przykład w salonie, w jakimś reprezentatywnym pomieszczeniu i kontrolować, czy też sterować pompą ciepła za pomocą właśnie temperatury powietrza, zadanej temperatury powietrza na sterowniku. Oprócz tych parametrów także mamy możliwość ustawienia timerów, czyli tak zwanych harmonogramów pracy pompy ciepła, ale także możemy użyć już tutaj funkcji pogodowej, czyli sterowania pompą ciepła za pomocą krzywych klimatycznych. A sterowanie aplikacją mobilną, jakie w aplikacji mamy dostępne parametry do zarządzania pompą? Dedykowaną aplikacją do serii WindMe to Tuya Smart. Ta aplikacja ma możliwość oczywiście włączania, wyłączania urządzenia, sterowania trybem pracy, grzanie, chłodzenie, CWU i połączone te tryby, oczywiście ustawianie temperatur, ale także włączanie czy wyłączanie dezynfekcji. Ma również oczywiście możliwość ustawienia odpowiednich harmonogramów pracy urządzenia. Piotrze, dziękuję Ci za wszystkie wyczerpujące odpowiedzi na temat pompy Rotenso WindMe. Dziękuję również.